Witam ponownie na grillu, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy grillować skrzydełka. Do tego będziemy potrzebować jakiegokolwiek grilla, właściwie barbecue, czyli takiego grilla zamykanego, czy to będzie taki jak mój, typu Kettle, Joe czy Weber, czy to będzie grill gazowy, czy będzie grill na pellet. Jakikolwiek będzie dobry. Ważne, żeby móc tam wywołać dym. I wszystko dokładnie pokażę. Ja pokażę, jak zrobić to na tego typu na grillu węglowym. Krok po kroku, łącznie z rozpaleniem grilla, później co zrobić, żeby ten dym był ładny, niebieski, jak uwędzić te skrzydełka, a później jeszcze je podpiec. Także zapraszam do grillowania. Więc tak, wsypujemy węgiel. Nie potrzeba go jakby bardzo dużo. Ponieważ te skrzydełka będą się robić w miarę krótko, szybko. Jeżeli wsypiemy za dużo, to potem pokażę, co zrobić, żeby zgasić tego grilla i żeby jeszcze użyć na następny dzień. Ja używam takiej rozpałki, to jest drewno, takie wiórki z drewna z woskiem, czyli jest naturalne. Trzeba unikać przy grillowaniu jakiegokolwiek takich chemicznych rzeczy, łącznie z brykietem, dlatego że te brykiety też zawierają w sobie jakieś tam związki chemiczne, które później przechodzą na jedzenie. Znaczy, nie wiem, może nie są jakoś szkodliwe specjalnie, skoro są dopuszczone, ale potem w zapachu czuć, że coś tam było. Więc dobrze jest używać dobrej jakości właśnie taki węgiel drzewny. Dobrej jakości to znaczy z jakiegoś takiego źródła, jakiejś firmy, którą opinię widzieliśmy, spróbowaliśmy. Kiedyś kupiłem w hipermarkecie taki tani węgiel, no i niestety musiałem go wypalić i wyrzucić, dlatego że no, po prostu zapach z niego był taki, jakby tam mnóstwo chemii było nasiąkniętej. On się ładnie palił, ten węgiel oczywiście, no ale to nie tylko o to chodzi. Dobry węgiel tak się będzie się palił długo, więc nawet jeżeli kupimy droższy trochę, to i tak można zaoszczędzić, bo można przez godziny w takim grillu wędzić, czy też wolno gotować wolno piec jakieś potrawy. Więc tak, podpalam z jednej strony tylko, dlatego że chcę, żeby mi to tak powoli się rozchodziło. Na początku będę chciał mieć temperaturę około 120 stopni Celsjusza, a później podniosę do około 200, żeby te skrzydełka się ładnie przypiekły, żeby skórka była taka miękka, no tak jak na takich dobrych skrzydełkach. Można oczywiście to wszystko zrobić w piekarniku. Dlaczego nie? No tylko, że bez dymu, prawda? Więc to przepis tak samo będzie działać w piekarniku. No i w piekarniku ja bym odpuścił sobie pierwszą część, kiedy jest niska temperatura, 120 stopni. Tylko od razu dał na 180 i te skrzydełka tak właśnie robię. Ja pokażę też inne techniki, ale to już nie w tym wideo, jak takie skrzydełka można robić, bo są przeróżne techniki. Można te skrzydełka wędzić, można je później smażyć, można zrobić, żeby miała taką chrupiącą skórkę. No ale tak jak mówię, polecam do subskrypcji i będę dodawał różne wideo, jak właśnie takiego grilla można użyć. Dobrze, czyli tak, czekam aż mi się ta rozpałka wypali, zamykam, otwieram wszystkie otwory, znaczy dwa tutaj są, więc obydwa otwory wentylacyjne na full i czekam aż się nagrzeje do temperatury około 100 stopni. Wtedy będę mógł puścić dym i włożyć skrzydełka. I on się jeszcze delikatnie później podniesie do 120 i będę przez jakieś pół godziny te skrzydełka wędził. Tutaj skrzydełka już sobie odcinałem końcówki i poprzycinałem na pół. Polewam olejem i teraz dodam dodam 4 dokładnie łyżeczki, przepraszam,
To jest około 750 gramów skrzydełek. Do tego takie 4 nie bardzo czubate łyżeczki tej przyprawy. Ta przyprawa jest bardzo prosta. Ja ją będę używał wielokrotnie w moich wideo, w moich potrawach. Jest to taka uniwersalna przyprawa. Jest to w jednych częściach papryka wędzona, czosnek granulowany, cebula w proszku, cukier brązowy, teraz pół łyżeczki pieprzu, połowa pieprzu, połowa części chili i 2 części soli. Bardzo prosta przyprawa, natomiast no, pasuje praktycznie do wszystkiego. Mamy 100 stopni, więc teraz zamknę nie całkiem na górę, a dół zamknę tak na 2 palce, na 1 palec w zasadzie. I to on się ustatkuje tak na spokojnie do 120 stopni. Już mogę wrzucić drewno. Wow, gorące. I zaraz zobaczymy dym. Na początku dym może być trochę biały, a zależy nam na tym, żeby dym był niebieski. Chociaż jak już zamknąłem te wentylacje, to on nie powinien być. Powinien być taki, jak powinien, czyli niebieski. Już zaczęło dymić. Dym jest niebieski. Jeszcze chwilkę poczekam i będę mógł dać kurczaka. Tak, mamy ładny niebieski dym. To, co będę chciał zrobić, to oddzielić te skrzydełka od bezpośredniego żaru. Dlatego, że chcę, żeby te skrzydełka się ładnie, delikatnie uwędziły, żeby ta temperatura nie była bezpośrednia, dlatego, że one się wtedy przypalą. Natomiast jeżeli oddzielę je, a w jaki sposób można oddzielić? No są przeróżne sposoby. Można to użyć takiego specjalnego separatora, który też tutaj mam, ale ponieważ będę później podnosił tę temperaturę dosyć mocno, no to on nie jest najlepszy do tego. Można też użyć kamieni do pizzy, można jak macie Webera, to po jednej stronie rozpalić, lub też jak macie taki separator, po jednej stronie rozpalić, po drugiej stronie skrzydełka. Natomiast to, co ja zrobię, to po prostu położę 2 tacki tutaj aluminiowe. A na to pójdą skrzydełka. O. I to jest, można powiedzieć, idealne rozwiązanie, tak żeby to grzanie nie było bezpośrednio na skrzydełka. I tak niech się w temperaturze właśnie pomiędzy 100 a 120 stopni przez pół godziny spokojnie wędzą. No to już czas, żeby podwyższyć temperaturę. Pół godziny minęło, czyli zwiększę. Akurat się właśnie jeszcze widać troszkę dymu. Akurat się właśnie wypaliło, zobaczcie. Skrzydełka one są surowe jeszcze, tylko delikatnie ciepłe, natomiast tak ładnie przywędzone. I teraz poczekam, aż temperatura się podniesie do około 200 stopni. To jest przepis, który chcę utrzymać najprościej, jak to jest możliwe. To jest jeden z moich ulubionych sosów barbecue. Do tego może troszkę więcej. Do tego sok jabłkowy. Niedużo.
tak żeby troszkę go rozrzadzić. I trochę miodu. O, zobaczcie. To już jest, te skrzydełka już są gotowe i teraz pójdą do sosu. Jeszcze sprawdzę temperaturę, żeby się upewnić. No, ale już widzę, że są dobre. Tak. Czyli skrzydełka idą do sosu. Tutaj nad tym się troszkę przesmażyły mocniej, ale nie szkodzi. O, właśnie tak by wyglądały, gdybyśmy nad ogniem to robili, a tak wyglądają, nie widać tego, tak wyglądają, jak odizolujemy skrzydełka od źródła ognia. One się wtedy tak równomiernie, ładnie opiekają. No tutaj niestety, no i też zjem, ale tutaj mogłem zostawić taką przerwę. O. I teraz trzeba je dobrze wymieszać. I z powrotem. Już nie muszą być tak ładnie porozkładane. Po prostu, żebyś tak się troszkę jeszcze, żeby ten sos po prostu się tak przykleił do skrzydełek. O. Idealnie. I jeszcze tak z 10 minut niech dojdą. O, zobaczcie, przepiękne. Można ładować z powrotem. To jest, no niestety, to co tutaj było położone. A takie to zobaczcie. Przepiękne. Tu jest jeszcze odrobinka sosu. Także akurat będzie żeby tak jeszcze dołożyć tego sosu. Sos jest dosyć ostry. No ale to jak to lubi. Jak lubicie taki delikatny sos, tak jak mówiłem, ja pokażę jak zrobić różne super sosy. Bo ja eksperymentowałem z różnymi, to nakupiłem sobie książek, kursów właśnie takich do robienia różnych sosów od jakichś znanych pitmasterów. No i niektóre są naprawdę niesamowite. Takich się nie kupi. Dobrze, i teraz to co zrobię, to zamknę wszystkie otwory. Także tam jest dosyć mocno rozgrzane. Nie było aż tak dużo tego żaru. Natomiast no będę chciał, żeby... jeszcze wezmę to. Żeby jednak trochę przygasło i żeby można było wykorzystać na drugi dzień. Słuchajcie, no trzeba, żeby spróbować. Wyglądają przepięknie, zobaczcie, kolor. A zobaczymy jak wyglądają w środku. Ja liczę na... No i dobrze liczę na taki dymną obwódkę, to znaczy obwódkę na taki różowawy kolor. Słuchajcie, to widać, że one są takie soczyste w środku. Natomiast smak, no rewelacja. Czuć ten dym. Nie ma przesady. Nie ma tutaj dużo dymu. Ten sos dodatkowo. No wszystko naprawdę, naprawdę super. Oczywiście te skrzydełka można zrobić jeszcze lepsze. I jeszcze lepsze. Ale o tym będziemy robić filmy w przyszłości. Także zapraszam do subskrypcji.
ale powiem Wam, że te choć tak prosto zrobione, są naprawdę super. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.